Pamiętam też inne spotkanie u Kuby Karpińskiego, u Jakuba Karpińskiego na ścianie wschodniej, on miał takie mieszkanko. I znów z tym spotkaniem miałem takie wyrzuty sumienia, bo przypadkiem spotkałem na ulicy mojego kolegę z roku, Waldka Kuczyńskiego, którego wyrzucono przedtem już z uczelni i który pracował na Ursusie, w zakładach tam traktorowych. Spotkałem go przypadkiem i powiedziałem, że idę na takie spotkanie, dyskusję, że zastanawiam się, co zrobić, czy chciałbyś pójść. On był już daleko od uczelni, był dość daleko od opozycji i ja go w jakimś sensie później do więzienia go pchnąłem w ten sposób, bo on poszedł i później znalazł się, prawda, znalazł się w więzieniu. Także później wybucha marzec, pierwsza prawda, manifestacja, pierwszy wiec na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca, prawda, sławny 8 marca, w którym uczestniczę oczywiście, w którym jest przed biblioteką, już dzisiaj tam nie ma biblioteki, to jest budynek starej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, jest wiec, występuje parę osób, znajomych głównie. Idzie delegacja na spotkanie z prorektorem Rybickim, to była wyjątkowo antypatyczna postać, prawda, który odegrał bardzo negatywną rolę. Był takim wykonawcą poleceń partii, prawda, profesorem, był w jakimś wydziale. No, na teren uniwersytetu wchodzą tak zwany aktyw robotniczy, który przyjechał samochodami. To byli jacyś partyjni aktywiści, którzy rozpędzają nas. Ja pamiętam, że ja skaczę wtedy przez płot tyle uniwersytetów w stronę Wisły, tam z tyłu gdzieś tam. Później są jakieś manifestacje, ludzie ponownie się skupiają na krakowskim przedmieściu, prawda. Jeszcze następnego dnia idę na wiec Solidarności na Politechnice Warszawskiej i tam jest wielotysięczny tłum w środku. W prasie ukazują się pierwsze obrzydliwe komentarze, już niektóre o wyraźnie antysemickim charakterze, przynajmniej nazwiska, które cytują, wyraźnie mają to zasugerować. I wtedy studenci, jednym z najbardziej popularnych haseł jest prasa kłamie i ludzie drą gazety i rzucają z tych wielu pięter. To jest bardzo spektakularny jako obraz, prawda, bo tak widać, jak lecą te gazety porwane, prawda, na dół. Występują tam różni studenci, to jest otoczone, tam jest policja, jest otoczone. Ja wychodzę stamtąd i idę wtedy do Adama Michnika, który mieszka niedaleko stosunkowo Politechniki, żeby mu opowiedzieć, co tam było. No i tam zostaje kocioł, czyli po prostu, innymi słowy, tam zostaje ubeków. Adama już nie ma, już go wyprowadzono, ale tam są zatrzymani równocześnie ze mną Barbara Toruńczyk, prawda, i Stanisław Gomułka, prawda, o którym wspomniałem przy okazji Peter Wilesa. Zostajemy zatrzymani, no i zawiezieni do więzienia na ulicę Rakowiecka. Pamiętam ten adres na całe życie, Rakowiecka 37M. M to był mój pawilon. Prawdopodobnie to oznaczało ministerstwo. To było dla politycznych, albo też dla najważniejszych kryminalnych, dla takich więźniów, którymi zajmowało się bezpośrednio ministerstwo, nie dla jakichś banalnych przypadków, prawda. To był pawilon, gdzie siedzieliśmy, my też siedzieliśmy tam, prawda. Jesteś pierwszy raz aresztowany. Jestem aresztowany po raz pierwszy, tak, jestem aresztowany po raz pierwszy, ale też trzeba wiedzieć, że kultura więzienia w domu była silnie obecna. Ja wiem, jak się zachowywać, prawda? W innych warunkach, dla innych idei, których nie podzielałem, rodzice siedzieli w więzieniu. Później w więzieniu znalazł się mój brat, bardzo krótko siedziała również moja była żona, moja żona, prawda? To były zatrzymania, powiedzmy takie, ale ja i mój brat siedzieliśmy dłużej. Ja za marzec, mój brat później za interwencję w Czechosłowacji. Oni stworzyli taką grupę, która później ulotki rozrzucała, protestowała przeciwko interwencji w Czechosłowacji. Także był pewien okres, pół roku, kiedy byliśmy równocześnie w więzieniu.
byliśmy równocześnie w więzieniu i wtedy, chyba opowiadałem to już niestety, mój ojciec napisał dramatyczny list do Gomułki.